W dzisiejszym odcinku pokażemy, jak wykonać paznokcie w kształcie migdałka rosyjskiego z fantazyjną końcówką French w trochę innym wydaniu. Nazywam się Magda, a to jest kanał dedykowany stylizacji paznokci. Dzisiaj z nami świeżo upieczony instruktor. Emilia Karwaszewska, dzień dobry. Świeżo, bo w kwietniu, a mamy już grudzień, ale jakby nie było, świeżaczek z tego roku. Świeżaczek z tego roku, z kwietnia. I postanowiła Emilka zrobić coś ambitnego na wizji. Co to będzie? Będzie to French konstrukcyjny w migdale rosyjskim, także troszkę awangardy. Zaczynamy! Do odtłuszczenia naturalnej płytki użyjemy fioletowego cleanera. Nałożymy Acid Free Primer. Żel Take Your Time posłuży nam jako baza oraz do budowy szkieletu i budowy całego paznokcia. Jajko Frencha zbudujemy żelem Easy Shape Cover, a do końcówki będzie nam potrzebny Arte Brillante Glam Plum, żel budujący Iglo White Cream, hybrydy Ho 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 i Mrs. Claus, Effect Base, pyłki z kolekcji Glam Mamiya Super Copper i Chill Peel. Całość nabłyszczymy tip-topem. Skórki opracujemy frezem numer 1, odepchniemy kopytkiem przed nałożeniem tip-topa. Paznokcie przedłużymy za pomocą transparentnych form. Formy nacinać będziemy nożyczkami numer 3. Żel rozłożymy pędzlem 2-in-1 w rozmiarze 6. Ścianę jajka pomalujemy pędzlem Master Nail Art 006, a linię światła wykonamy pędzelkiem Master Nail Art 007. Pilnikiem Slim 100×180 opracujemy naturalną płytkę i powierzchnię paznokcia przedłużonego, a frez numer 3 posłuży do wyrównania wąsów Frencha. Do fantazyjnej końcówki użyjemy sondy i folii spożywczej. Do odpylania pyłków użyjemy pędzla Cupcake Brush w kolorze Pastel Blue, a do odpylenia pyłu po piłowaniu użyjemy tego samego pędzelka, ale w kolorze Pastel Pink. Przed przystąpieniem do pracy, jak zawsze, dezynfekujemy swoje dłonie, nakładamy rękawiczki jednorazowe oraz dezynfekujemy dłonie klientki. Skórki oraz nabłonki wstępnie opracowaliśmy już wcześniej przy pomocy frezu numer 9. Pilnikiem o gradacji 100×180 skracamy wolny brzeg paznokcia naturalnego maksymalnie tyle, ile się da i na okrągło. Następnie matowimy płytkę pilnikiem o gradacji 180, staramy się nie przykładać pilnika 2 razy w tym samym miejscu. Matowimy delikatnie, bez nacisku. Nie może być żadnej błyszczącej powierzchni. Powstały pył odpylamy pędzlem Cupcake Brush. Frezem numer 1 oczyścimy skórki. Ustawiamy frez pod kątem, ruchem zegarowym w przód i w tył, popychamy skórki. Zrogowaciały naskórek na wale okołopaznokciowym oraz pod spodem opuszka czyścimy brzuszkiem frezu. Odpylamy pędzlem Cupcake Brush. Odtłuszczamy fioletowym cleanerem, który dehydratuje, czyli wyciąga wilgoć z płytki. Jeżeli nasza klientka ma problem z zapowietrzeniami, a po przetarciu fioletowym cleanerem widzimy, że produkt wolniej odparowuje, to powinniśmy przetrzeć powierzchnię nawet kilka razy, a następnie zaaplikować primer kwasowy. Ma on działanie silniejsze niż bezkwasowy, działa mechanicznie, otwiera łuski i sprawia, że produkt będzie się dłużej trzymać, szczególnie na problematycznej płytce. Primer kwasowy nakładamy punktowo i czekamy minutkę albo 2 minuty, aż odparuje. I dopiero potem nakładamy kolejne produkty. Nakładamy Acid Free Primer tak, jakbyśmy nakładali zwykły lakier. Jako baza posłuży nam żel Take Your Time. Pędzlem 2-in-1 numer 6 wcieramy minimalną ilość w płytkę, tak by było widać rowki po matowieniu pilnikiem. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie multi-LED. Formę do migdała rosyjskiego podkładamy w taki sposób, aby koniec wolnego brzegu przedłużonego paznokcia był na wysokości apeksu przedłużonego paznokcia. Przecinamy górną perforację nożyczkami do form. Emilka używa nożyczek numer 3 do skórek, które nie spełniają już swojej funkcji. Następnie podkładamy formę odrobinę w górę. Widzimy, że formę musimy dociąć, ponieważ nie dolega idealnie do naturalnej płytki. W tym przypadku pogłębiamy środek, wykorzystujemy do tego linie pomocnicze, łapiemy 2 palcami, sklejamy skrzydełka równo, wypuszczamy powietrze spod formy i sklejamy równolegle całą formę. Przedłużamy do rozmiaru 6, przytrzymujemy skrzydełka i zamykamy formę o 2 rozmiary dalej od docelowego, czyli na numerze 8. Szkielet tworzymy żelem Take Your Time, nabieramy kulkę żelu, zrzucamy na linii stresu i rozkładamy od jednego boku do drugiego, następnie rozciągamy żel do docelowej długości. Robimy tak zwaną ramę od obrazu.
Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Nabieramy niewielką ilość żelu Easy Shape Cover, aby stworzyć warstwę poślizgową. Nakładamy tylko na naturalny paznokieć. Wyznaczamy długość łożyska od dołu w kierunku paznokcia naturalnego. Następnie nabieramy większą kulkę, aby zbudować jajko Frencha. Rozkładamy w miejsce apeksu, ruchem pulsacyjnym rozkładamy materiał do skórek i w dół. Dobieramy kulkę produktu i dopychamy do miejsca, w którym skończyliśmy. Tworzymy ścianę na końcu jajka. Staramy się, by produkt na ścianie był równomiernie rozłożony. Przed utwardzeniem kwadratową stroną pędzla przecieramy jajko. Utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Cleanerem Wipe Off przecieramy szkielet i jajko Frencha. Pilnikiem Slim o gradacji 100 ściągamy nadmiar materiału z jajka. Piłujemy równolegle do powierzchni, zbierając grubość materiału. Odpylamy pędzelkiem Cupcake Brush. Przykładamy pilnik pod kątem prostym do łożyska, piłujemy ścianę i nadajemy kształt. Przechodzimy do boków. Tutaj już musimy pilnik trzymać pod delikatnym kątem, aby wąsy Frencha były równomierne. Pro tip. Jeśli ciężko będzie nam wypiłować ścianę pilnikiem, możemy cienkim frezem, np. numer 3 lub jeszcze cieńszym, dopiłować ścianę boczną jajka. Na paletę Nail Art wykładamy żel Arte Brillante Glam Plum, Mrs. Claus oraz Ho Ho Ho. Pędzlem Master Nail Art 006 nabieramy większą ilość koloru Glam Plum i malujemy ścianę jajka. Dokładnie rozciągamy aż do wąsów. Następnie ściągamy produkt odrobinę w dół na szkielet. Pędzlem Aquarel Sting cieniujemy. Nie musimy się aż tak mocno skupiać na rozblendowaniu, ponieważ za chwilę nałożymy kolejny kolor. Pędzlem Aquarel Sting nabieramy kolor Mrs. Claus, rozkładamy poniżej wcześniej nałożonego i zblendowanego koloru oraz łączymy je ze sobą. Poniżej delikatnie blendujemy hybrydę Mrs. Claus, hybrydę Ho Ho Ho, nakładamy na koniec paznokcia i cieniujemy z kolorem wyżej. Jeśli zabraknie nam koloru w którymś miejscu, dokładamy i dociągamy do tych miejsc, w których brakuje. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Końcówkę zabudujemy żelem Iglo White Cream. Nabieramy większą ilość i układamy w połowie brokatowej powierzchni końcówki. Rozciągamy w jedną stronę, dopychamy do wąsa, następnie tak samo układamy produkt w drugą stronę. Dojeżdżamy do ściany jajka. Do efektu, jaki chcemy stworzyć, potrzebujemy kawałek folii spożywczej. Odrywamy i przykładamy na paznokieć, łapiemy pod spodem palcami. Sondą w niektórych miejscach popychamy żel, tworząc wgłębienia. Przymrażamy przez 3 sekundy w lampie. Nie przekraczamy czasu przymrażania, ponieważ wtedy folia przyklei się zbyt mocno i nie będziemy potrafili jej oderwać. Ściągamy folię i utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Na paletę Nail Art nakładamy kroplę Effect Base. Pędzlem Aquarel Sting nabieramy oszczędnie produktu i wcieramy w zagłębienia, które powstały z folii. Wystarczy bardzo cienka warstwa, dosłownie wmasowana. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Iglo White Cream to żel do Frencha konstrukcyjnego. Jest genialny. Posiada gęstą, ale delikatnie samopoziomującą się konsystencję. Natomiast jego lepka warstwa jest zbyt delikatna, żeby zrobiła nam 100% robotę w przypadku fantazyjnego Frencha, którego za chwilę będziemy robić. Dlatego wspomagamy się dodatkową warstewką Effect Base'a. Dzięki temu wszystkie pyłki, a nawet i ozdoby, gdybyśmy chcieli je następnie umieścić, będą się dobrze trzymać. Do wtarcia pyłków użyjemy miękkiego pędzla do makijażu. Miękkie włosie pędzla pozwoli nam na dotarcie do każdego zakamarka wgłębień. Nabieramy pędzlem pyłek Glam Mia Chill Peel, otrzepujemy nadmiar i dokładnie wcieramy i wklepujemy pyłek w zagłębienia. Zostawiamy odrobinę miejsca na kolejny kolor pyłku. Tym samym pędzlem, ale wcześniej wyczyszczonym, nabieramy pyłek Glam Mia Super Copper, otrzepujemy nadmiar o ścianki pojemnika i wklepujemy od końca paznokcia, cieniując do góry, następnie blendujemy z pyłkiem Chill Peel. Pędzlem Cupcake Brush omiatamy nadmiar pyłków. Uwaga! Bardzo ważne jest, żeby nie odpylać tym samym pędzelkiem pyłu z paznokci i pyłu z pyłków, ponieważ to się zawsze źle skończy. Tak jak widzieliście, do paznokci używaliśmy niebieskiego cupcake'a, a do pyłków różowego. Albo na odwrót. Jest jeszcze też mint. Słuchajcie, wszystkie 3 świetnie się sprawdzają i mam nadzieję, że to będą Wasze ulubione pędzelki do pyłu.
Nabieramy kulkę żelu Take Your Time, rozkładamy od skórek w dół do końca jajeczka i układamy produkt tak, aby nie dokładać już w tym miejscu. Dobieramy kolejną kulkę żelu i zabudowujemy końcówkę French. Rozciągamy żel w kierunku wolnego brzegu przedłużonego paznokcia. Staramy się nie pocierać wtartych pyłków, aby nie przenieść drobinek. Całość utwardzamy przez 60 sekund. Przecieramy warstwę lepką cleanerem Wipe Off. Odklejamy skrzydełka i ściągamy formę. Pilnikiem 100×180 na początku gradacją 100 piłujemy kształt. Przykładamy pilnik prostopadle do paznokcia i piłujemy ściany boczne. Następnie, patrząc na wprost, piłujemy kształt, tak by z góry widzieć kształt migdała. Przy takiej długości podtrzymujemy palcami paznokcia z obu stron. Przechodzimy do wypiłowania krawędzi bocznych z jednej strony i z drugiej strony. Wolny brzeg paznokcia piłujemy pod kątem 45 stopni. Pilnikiem o gradacji 180 wypiłujemy masę przy skórkach, delikatnie dookoła wału okołopaznokciowego. Następnie, przyciskając palec do pilnika, nie odrywając go od powierzchni paznokcia, ruchem z góry na dół i od jednego boku do drugiego opracowujemy apeks, następnie linię włosa. Migdał rosyjski od apeksu do wolnego brzegu powinien iść na prosto, a krawędź wolnego brzegu powinna być równoległa z krawędzią paznokcia naturalnego. Przed nałożeniem topu podpychamy skórki kopytkiem, delikatnie w tył, aby wejść topem pod skórki. Paznokcie nabłyszczamy topem tip-top. Nakładamy cienką warstwę, najpierw na całość i delikatnie od apeksu dopychamy do skórek. Linię światła wyrównujemy długimi, pociągłymi ruchami pędzlem Master Nail Art 007. Utwardzamy przez 30 sekund w lampie. Gotowe! Tak prezentują się fantazyjne paznokcie French w kształcie migdała rosyjskiego. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy wy też czasem mylicie niebieski z różowym? Również dajcie nam znać w komentarzach, czy kojarzycie żel Iglo Cream, ponieważ jest to taki raczej staruszek, ale zasłużenie wciąż naprawdę dobrze się nim pracuje, warto go polecać, warto go poznać, jeżeli wcześniej nie pracowaliście, bo jak nadejdzie moment na French konstrukcyjny, to będzie wasz największy przyjaciel. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartki o godzinie 17 ze świeżutkim materiałem. Cześć!